Uwaga, pierwszy bieg w tym roku. Postanowiłam biegać raz w tygodniu, bo zauważam, że jak nie biegam, to wpływa to na moją kondycję, jak robię jakieś rzeczy, wchodzenie pod górę i tak dalej. To był Hollywood Reservoir i tutaj porysowałam mój samochód na tej barierce. Chcecie zobaczyć? Dawno temu, na początku, jak się przeprowadziłam i przyjechałam tutaj. W ogóle tu wydaje mi się, że to jest dom Face Clan? Nie, jak oni się nazywali? Tam, gdzie była Alice Violet. Tak szczerze, jak rzuciłam, jakby ten dom mi przypominał, ten z jakby Face Clan. Miałam takie, że okej, sprawdzę, czy to jest to. Tyle razy tam przyjeżdżałam i wreszcie sprawdzę i okazało się, że tak, że oni tam mieszkali i później weszłam sobie na teledysk It's Every Night Sis. Uwaga, w tym teledysku nawet jest moja barierka, gdzie porysowałam swój samochód o nią i nie miałam w ogóle pojęcia, że ten dom jest tam. Jakby przypominał mi trochę z zewnątrz, ale tutaj dużo domów wygląda tak samo. Ja miałam obsesję na punkcie Alice Violet. To jest też jedna z osób, przez którą zaczęłam w ogóle robić YouTube'a. Niesamowite. Świat jest mega mały. I to taka 15-letnia Sara w środku, to tak robi... Oni teraz tam nie mieszkają, ale... Pretty cool. It's every night, bro. Fajna tu jest właśnie ta pętelka 3,5 mile, czyli to jest 5 km. Przeszło 5 km. Nie mam pojęcia, ile czasu mi to zajęło i nie biegłam przez cały czas, tylko zatrzymywałam się, jak nie potrafiłam. Wydaje mi się, że teraz mam zupełnie taką inną relację z bieganiem, że wiecie, jak nie da się biegać, to już nie biegnij. Tak wiecie, bardziej bieganie dla przyjemności, a nie jakieś ciśnięcie się. Więc zobaczymy. Właśnie chciałam tak raz w tygodniu biegać dla swojej kondycji, ponieważ ja tańczyłam taniec towarzyski przez bardzo długi czas, więc miałam mega takie, jakby to było kondycyjne. Później jak przestałam, to się zabrałam, wiecie, za chodakowską, robiłam mnóstwo cardio i tak dalej, jak też miałam, wiecie, problemy z odżywianiem. Później tak znalazłam taką swoją rutynę, gdzie przestałam się cisnąć i zaczęłam robić treningi. Jakby zawsze treningi robiłam dla przyjemności, ale wiem, że też kiedyś za bardzo się obciążałam, typu jak robiłam cardio w domu. A teraz jak chodzę na zajęcia pilatesowe, robię jogę w domu i spaceruję, to jest najlepiej, ale wydaje mi się, że jakbym tak, wiecie, raz w tygodniu się przebiegła, a czasami na przykład dzisiaj miałam ochotę, żeby się przebiec, jakby tak wstałam i miałam, że kurczę, mam ochotę biegać, co się nie dzieje, wiecie, często. To wstałam i poszłam biegać, więc wydaje mi się, że jak będzie mi brała ochota na to, to będę się starała biegać raz w tygodniu. Dla swojej kondycji, dla zdrowia. Jest dzisiaj piątek. Rano nagrałam odcinek podcastowy, z którego jestem bardzo dumna, który zedytuję dzisiaj i może jutro. Dzisiaj się za niego zabiorę. Mam też zadanie domowe do napisania. Outline scenariusza na 2 strony, 800 słów, więc dzisiaj też przy tym usiądę. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o szkołę, pracę, to tak I'm keeping up w tym tygodniu, ale tak szczerze to w zeszłym tygodniu w ogóle mi się nie chciało chodzić do szkoły, ani nic nie robić, nie zrobiłam zadania domowego. Ja mam trudniejszą relację ze szkołą, jak mi się nie chce, albo jak czuję zmęczenie, takie psychiczne, to poddaję się. Mam takie podejście bardzo zero-jedynkowe. Albo chodzę na zajęcia, robię zadania domowe, angażuję się, wiem o co chodzi, albo tak zupełnie olewam coś. Że wiecie, nie interesuję się, czy jest w ogóle jakieś zadanie domowe i pracuję nad tym i tak już jest o wiele lepiej. Ale teraz miałam trudniejszy, jakby w zeszłym tygodniu, taki czas, że miałam takie, że fuck it, nie chce mi się. To jest też ludzkie, ale teraz wszystko jakoś nadrobiłam. Ale zapowiada się bardzo fajny weekend, ponieważ dzisiaj wychodzę z Hailey do Santa Monica, Georgia's Baldi. To jest bardzo dobra restauracja. W sobotę wychodzę razem z Eriką i z Hailey. Idziemy na miasto, bo się umówiłyśmy, ponieważ ostatnio wyszłyśmy razem, nie mam nawet pojęcia kiedy, więc wychodzimy. A wiecie, odkąd się przeprowadziłyśmy, to nie wychodziłyśmy nigdzie. Wydaje mi się, że wyszłyśmy w listopadzie, może w listopadzie tak wspólnie na imprezę, a jest prawie kwiecień. W sobotę mam kola z We Are All Together, muszę nad tym jeszcze popracować, ale ogólnie jest dobrze. Teraz w związku właśnie z urodzinami i też wcześniej miałam taki ciężki czas i nawet nie wiem jak to... Teraz już to minęło i nawet nie wiem jak jakby powiedzieć o tym. Miałam jakiś taki kryzys egzystencjalny, jeżeli chodzi o siebie. Tak, wiecie jak czasami po prostu wszystko sprawia trudność w życiu, tak
wszystko jest przytłaczające i jest takie what the fuck, życie jest trudne, to miałam taki czas. Teraz już jest wszystko, powiedzmy, że w porządku. Wydaje mi się, że teraz wezmę prysznic i pofarbuję włosy. Idealnie na kryzys, ponieważ moje włosy robią się rude. Jakby one od słońca czegoś, jakby ja tego tak nie lubię. Mam rude włosy, jakby w porównaniu do tego, te włosy są blondo-rude, ciepłe i bardzo mi się to nie podoba i nigdy nie miałam takich włosów, tak mi się wydaje, i pierwszy raz od słońca takie są, takie wychodzą, więc pofarbuję je dzisiaj pod prysznicem, taką farbą, która schodzi po czasie, którą już farbowałam wcześniej. Nie na jakoś mega ciemno, nie zostawię tego na długo, ale czuję, że to potrzebuję dla siebie. Jaki jest plan na teraz? Potrzebuję mały glow up i tyle. Bye. Am I gonna see you today? We're back in an hour. No. Just coming down Love you. me. Can't seem to carry them all now. Been wishing there was someone else I could be. Hey, now who really cares? Hey, won't somebody listen? Let me say Sinead O'Connor, 91st Subway. It's still light outside. I don't know how we're gonna survive this night. We're not going to stay out that long. I have that. Let me say what's been on my mind. Can I bring it out to you? I need someone to talk to, and no one else would spare me the time. Tak wyglądają moje włosy, bo wydaje mi się, że nie pokazywałam wam. Są trochę ciemniejsze, zostawiłam tą farbę tylko na jakieś 10 minut i jeszcze jak umyję, to trochę zejdzie ten kolor, ale nie wiem, wolę siebie w ciemniejszych włosach. Teraz nie wyglądam za bardzo. Muszę się też przyzwyczaić do ciemniejszych włosów. Poszliśmy w ten weekend, w piątek, tak jak wam mówiłam, do Giorgio's Baldi. Jest to taka, bym powiedziała, kultowa, iconic restauracja. Jedzenie jest przepyszne. Jest takie mega autentyczne, takie włoskie. No i ogólnie klimat tam jest mega fajny, więc cieszę się, że poszłam z Hailey. Wczoraj wyszłyśmy, nie wiem, czy nagrywałam coś. Chyba opowiadałam, że ostatnio jak wyszłyśmy, to było to w październiku na Halloween. I to wyjście było takie, że to teraz pamiętam. Było to grube wyjście. Poszłyśmy najpierw do jakiegoś hotelu, później do klubu, do drugiego klubu, później na domówkę, do takiej willi w West Hollywood. Wróciłyśmy o 7 rano do domu i miałyśmy takie, że okej, znowu idziemy grubo, idziemy do paru miejsc, zobaczymy, jak ta noc się potoczy. I zauważam, że z wiekiem zmienia się moja relacja do imprez. Wydaje mi się, że teraz, po imprezie, po prostu czuję się, że alkohol mnie truje. Kiedyś to w ogóle, wiecie, trochę coś mnie tam bolało, jakaś głowa, obudziłam się, to wiecie, trochę tak nie wiedziałam, co się dzieje, ale nie był to jakby taki koniec świata. Nie piję też dużo alkoholu. Mogę wam powiedzieć, wypiłam 2 kieliszki wina, gdzie wiecie, kieliszek wina to jest tyle tutaj. I później 3 szoty tequili. Małe szoty, ok? Więc powiedzmy, myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że nie jest to dużo. Wiecie, jak kiedyś w liceum to umiałam wypić pół butelki wódki. Każdy był tam. Więc najpierw poszliśmy do restauracji The Nice Guy i mogę bardzo polecić. W ogóle jedzenie było przepyszne i mega fajny vibe. I tam po prostu miałyśmy kolację. Jakby tak zaczęłyśmy swoją noc, uznałyśmy. Było tam dużo ludzi, dużo jakichś mężczyzn na przykład chodziło obok nas. To jest też mega takie ciekawe i chcieli zagadać, ale my miałyśmy taką intensywną konwersację, że wydaje mi się, że nikt nie chciał nam przeszkodzić, bo dosłownie miałyśmy mega intensywną o dzieciństwie, o emocjach, o wszystkim. Jakby po prostu była to taka noc, że gadałyśmy
gadałyśmy o tym intensywnie. Później z tego miejsca pojechałyśmy do Harriet's, to jest taki rooftopowy bar w West Hollywood. I żeby wejść, jakby wjechać windą, to stoi tam, nie wiem, 3-4 osoby i oni tak decydują, czy cię wpuszczą, czy nie. Jest taka duża selekcja i po prostu tak się źle poczułam. Czułam się jak po prostu obiekt, jak przedmiot, ponieważ ten mężczyzna tam, taki starszy, w okularach ciemnych oczywiście, tak na nas popatrzył i miał takie, no, nie macie rezerwacji, ale dzisiaj wyjątkowo wpuścimy like, exclusively we're gonna let you guys in. Po prostu Los Angeles. A chociaż nie Los Angeles, wydaje mi się, że po prostu jakieś takie kluby jest coś takiego. Czułam, że oni popatrzyli na nas i gadałyśmy o tym, że are you guys hot enough? Okay, yeah, okay, you can guys go. I później też jak wychodzisz na miasto i chcesz wejść do tych miejsc, to musisz jakoś musisz wyglądać hot, że tak powiem, czyli musisz mieć szpilki, jakby musisz dobrze wyglądać, żeby cię ktoś wpuścił gdzieś. Na przykład mężczyźni mają mega problem, żeby wchodzić, muszą na przykład zapłacić albo znać kogoś, ponieważ oni nie lubią mężczyzn, powiedzmy. Wiecie, jakby jakieś młode dziewczyny to zawsze gdzieś wejdą, więc jechaliśmy też tam na górę. Nie było jakoś dużo ludzi i też takie, wydaje mi się, że dopiero zaczęła się impreza i z tamtego miejsca mieliśmy takie, okej, musimy gdzieś jechać na imprezę, nie wiedziałyśmy gdzie, tak myślałyśmy i uznałyśmy, że pojedziemy do klubu. I uwaga, to jest odkrycie i wydaje mi się, że to będzie mój ulubiony klub w Los Angeles. Jest on bardzo niszowy, ponieważ on jest Persian. Jest jakby taka muzyka elektroniczna. Bardzo dużo osób jakby Middle Eastern, jakby te klimaty, czerwono, jakieś światła i taka muzyka. Czujesz się, jakbyś była w transie i wszyscy tak żyją tą imprezą. Trochę takie Great Gatsby bym powiedziała, ale vibe jest trochę inny i też jakby była kolejka i taki jeden chłopak, który też dopiero przyjechał i wchodził i wydaje mi się, że on był promoter, po prostu przynosi dziewczyny do klubu i on dostaje za to pieniądze. To on, jak tylko nas zobaczył, wyszliśmy z Ubera, to nas wziął za rękę i jesteście ze mną. I po prostu weszliśmy tam od razu bez kolejki do stolika, gdzie jest, wiecie, bottle service i tak dalej. I mega dużo tam było ludzi, z wszystkimi się jakoś przywitaliśmy, też były tam dziewczyny, jakby było okej. I w tym klubie jakby czuję się bezpiecznie, nie ma żadnych takich dziwnych, na przykład mężczyzn, powiedzmy, takich, wiecie, creepy bym powiedziała. I później jakoś o 2:00 ten klub się zamykał i wszyscy szukali after party. I ten chłopak, który nas tam wciągnął do tego klubu, powiedział, że mamy jechać z nim na after party i pojechaliśmy znowu do West Hollywood, w góry, do mega willi. I wydaje mi się, że nie zrobiłam ani innego zdjęcia, bo w ogóle nie myślałam o tym. Byliśmy na przykład w łazience i cała ta łazienka była jakby oszklona, były okna, takie ogromne, wiecie, na całą ścianę, wszędzie, że jeżeli kąpiesz się, siedzisz na toalecie albo jesteś w wannie, to dosłownie widzisz wszystko. Taki był niesamowity widok stamtąd i były takie 2 salony i tam posiedziałyśmy nie za długo, bo jakoś tak gadałyśmy, żeby jakoś tak nie przedłużać. I był jeden mężczyzna, wydaje mi się, że może to był jego dom. My się śmiałyśmy z nim i później ja się go zapytałam, jak długo mieszka w Los Angeles i powiedział, że 20 lat. Powiedział, że przeprowadził się w 2003. I ja powiedziałam, oh, I was 1 year old. I ja z Eriką zaczęłam się śmiać i ten koleś dosłownie poszedł sobie. Nie potrafiłam się powstrzymać i wydaje mi się, że on był taki całkiem zmieszany, że rozmawia z kimś, kto jest tak młody. Ale było mega śmiesznie, dużo jakby żartowaliśmy z wszystkimi i też tam działy się różne rzeczy. To tyle z rzeczy, którymi się mogę podzielić. Ale tak, przeleżałam połowę dnia w łóżku, spałam do 10, oglądałam serial Abbott Elementary, spróbowałam coś zjeść. Później zaczęłam oglądać film Anatomy of a Fall, który chcę dzisiaj dokończyć, bo mega mi się podoba. To jest jakby z rozprawy sądowej i tak dalej. Ogarnęłam cały pokój, poszłam właśnie teraz na spacer i czuję się już tak lepiej. Teraz chcę usiąść do pracy i połowę jakby resztę dnia spędzić na pracy, bo mam dużo rzeczy do zrobienia i trochę mam wyrzuty sumienia, że przeleżałam połowę dnia, ale jest okej. I tyle. En effet, il y a un problème là, Daniel. La question, c'est ta certitude absolue avant la reconstitution. Quand je le touche, c'est pas possible que je me trompe. Tu dis aussi, j'étais juste en dessous de la fenêtre ouverte, j'ai entendu, je sais ce que j'ai entendu de la reconstitution. Tu dis complètement autre chose. Alors comment t'expliques?
Jest poniedziałek i zabukowałam sobie wczoraj klasę na 8 rano. Miałam takie, okej, I need to get my shit together, bo dosłownie wczoraj przeleżałam. Jest to zrozumiałe, wychodzę raz na parę miesięcy, Sara, nie jest koniec świata, nic się nie stało. Drugą połowę dnia miałam bardzo produktywną. Jak jest się w tym takim stanie po prostu kaca i się czujesz mega źle z wszystkim psychicznie i fizycznie, to chcesz jak najszybciej zmienić ten stan, ale tak naprawdę, żeby zmienić ten stan, to po prostu trzeba poczekać, żeby to przeszło. Ale sobie zabukowałam rano klasę i nie żałuję. Rano jak zadzwonił mi budzik, to miałam takie... Dlaczego ja to sobie zrobiłam? Ale było bardzo fajnie i uwielbiam tą instruktorkę. Zawsze po klasie zostaję i z nią rozmawiam. Jeszcze nie jedę do domu. W ogóle moje włosy są ciemne, jeszcze się nie przyzwyczaiłam. Teraz chcę pojechać do Targetu. Chwila, czy to jest Santa Monica? Gdzie ja jestem? Santa Monica, dobra. Ponieważ muszę kupić płyn do soczewek, gąbki, płyn do mycia naczyń, papier toaletowy, nową szczoteczkę do zębów. Dzisiaj będę miała cały dzień pracy. Mam jeden projekt do nagrania, jeżeli chodzi o klasę z kina, który jest na środę. Był na zeszłą środę. Profesor powiedziała, że da nam jeszcze tydzień, jeżeli ktoś nie zrobił. I są 2 dni na nagranie dużego projektu. Jestem w mojej dawnej okolicy, West Hollywood. Mogę powiedzieć, mieszkałam na ulicy Sierra Bonita Avenue, ale wydaje mi się, że wam pokazywałam. Bierze mnie zmęczenie. Muszę zjeść śniadanie. Okej. Hej. Jest nadal poniedziałek. Właśnie byłam w kawiarni i zrobiłam całe zadanie domowe, napisałam cały skrypt, outline. Teraz jadę sobie do R1, ponieważ zasługuję na to. Zrobiłam całe zadanie domowe. Slay. I kupię sobie coś do jedzenia, albo mam ochotę też na zupę, zobaczymy jaką będą mieli. Usiądę sobie, popiszę, może trochę poczytam, zobaczymy czy tam będzie mega dużo ludzi czy nie. Dzisiaj ubrałam pierwszy raz tą koszulkę od mega długiego czasu i nie wiem, spięłam też włosy, ponieważ po pilatesie nie wykąpałam się i są już takie jeszcze nie do umycia, jeszcze tak pociągnę może z dzień. I'm always at home, waiting for the snow that's never gonna come. Are you home? Are you feeling low? Is this what we've become? I've tried telling you, but you only ever say forgiveness will come to you one day. But you're in good sleep under your folded sheets. Leave the nasty things you keep. Dzień dobry wszystkim, dzisiaj jest wtorek. Jadę na zajęcia, jestem spóźniona 5 minut. Klasyk. Skończyłam pisać mój pierwszy skrypt, pierwszą scenę wczoraj, tak jak wam opowiadałam, więc jestem przygotowana. Cieszę się na zajęcia, to są moje jedne z ulubionych zajęć, ten Introduction to Screenwriting, ponieważ dużo piszemy, bardzo jest takie kreatywne i lubię bardzo pisać. To jakie rano są korki i jaki ludzie mają road rage i jak trąbią na wszystkich, to jest niesamowite dla mnie. Jak ktoś może wstać rano, jechać do pracy i trąbić na ludzi? Nie rozumiem. Ja w ogóle tego nie rozumiem. Ja jeszcze nie jestem obudzona do końca. A co dopiero, wiecie, żeby zareagować, żeby zatrąbić. Zaczęłam sobie słuchać Dune, soundtrack z Dune, który ma godzinę. To jest jakiś stary, wiecie, co zawsze są na YouTubie, jakieś takie godzinne chill music for study, jazz music for studying. To odkryłam, że jest z Dune i jest to taki vibe. Czasem mam taką fazę, że chcę słuchać muzyki, ale nie chcę słuchać żadnych słów i tego typu właśnie rzeczy wtedy się fajnie sprawdzają i są takie mega relaksacyjne. And by the way, as I'm doing this exercise, I'm not trying to create peace. I'm just trying to go through the process. If we had more time, then we could say, okay, so first AC, you're going to get, right, so what it tells me is, and then we're going to try a couple things. We'll see how many of them wide open.